Od dłuższego już czasu w Polsce głośno jest o dyrektywie budynkowej, dyrektywie EPBD. Można usłyszeć na jej temat absolutnie skrajne opinie. I te opinie w jakiejś mierze wynikają oczywiście z różnej optyki na Unię Europejską czy na politykę klimatyczną, ale do pewnego stopnia są one efektem samej natury aktu prawnego, jakim jest dyrektywa. No bo co to właściwie jest dyrektywa? Jaką ona ma moc prawną? Jakie ma przełożenie na nasze życie? Zatem w tym odcinku programu Polityka Zagraniczna zajmiemy się oczywiście konkretnymi zapisami dyrektywy budynkowej, ale jednocześnie potraktujemy ten przykład jako pretekst do tego, by dowiedzieć się, czym taka dyrektywa w ogóle jest, bo to jest wiedza, która wykracza poza ten jeden konkretny, kontrowersyjny przykład. To jest wiedza, która może przydać Wam się również w przyszłości. Serdecznie zapraszam. Zacznij inwestować już dziś. Pobierz aplikację XTB. Konsekwentnie, krok po kroku w programie Polityka Zagraniczna rozwiązujemy ten węzeł gordyjski, którym jest europejski system polityczny. System polityczny tak bliski każdemu Europejczykowi, jak mniej więcej Jowisz, a przecież to właśnie efekty pracy tegoż systemu mają bezpośredni wpływ na nasze życie. Efektem końcowym procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej może być kilka różnych aktów prawnych. Są wśród nich decyzje czy zalecenia, ale znacznie częściej słyszymy o dwóch innych rodzajach, o rozporządzeniach oraz o dyrektywach. Jaka jest między nimi różnica? W traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przeczytamy, że rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Jest bezpośrednio stosowane, zatem z miejsca staje się rzeczywistością prawną w każdym państwie członkowskim. Dla przykładu, gdy Unia uchwaliła rozporządzenie dotyczące standardów obowiązujących w przemyśle chemicznym, to takie standardy od razu dotyczą wszystkich w Unii Europejskiej. Z kolei dyrektywa, zgodnie z tym samym traktatem, wiąże każde państwo członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty. Pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków. Władze narodowe każdego kraju Unii Europejskiej określają formę i metody wykorzystywane do włączenia dyrektywy do ich prawa krajowego. Proces ten nosi nazwę transpozycji. Takiej transpozycji należy dokonać w ciągu 2 lat od przyjęcia dyrektywy. I to prowadzi do zupełnie naturalnego problemu, no bo dyrektywa to są jakieś ramy prawne, w które musi wpisać się państwo członkowskie. Oczywiście można, a nawet trzeba oceniać same ramy prawne, ale to, jak dokładnie one zostaną wypełnione, to zależy już od państwa członkowskiego. I zobaczcie, jakie to jest narzędzie do manipulowania wami w rękach polityków, no bo te ramy prawne mogą być w bardzo różny sposób wypełnione i bardzo różnie można interpretować zapisy poszczególnej dyrektywy. Oczywiście to nie oznacza, że zapisy dyrektywy można w jakiś sposób bagatelizować albo że nie należy się nimi w takim razie przejmować, bo wszystko będzie dopiero konkretne na poziomie państwa. Nie, no bo cele już określone są w dyrektywie. Już na podstawie tych celów możemy wyciągnąć cały szereg wniosków. Ale myślę, że ten kontekst jest bardzo ważny. To znaczy bardzo ważne jest to, by mieć z tyłu głowy to, że gdy mówimy o tym, że Unia uchwaliła jakąś dyrektywę, to oznacza dopiero, że w ciągu 2 lat państwo będzie musiało wdrożyć przepisy, które będą wypełniać cele zawarte w tejże dyrektywie. Ten kontekst, wydaje mi się, jest niezbędny, żeby zrozumieć tę sprawę i warto mieć go z tyłu głowy, kiedy będziemy analizować już teraz poszczególne, konkretne zapisy dotyczące dyrektywy budynkowej. Pamiętajcie, że link do prawa znajdziecie w opisie filmu. Możecie sprawdzić tekst na własną rękę. Zachęcam szczególnie tych, dla których to sprawa istotna ze względów osobistych czy zawodowych. Jednym z kluczowych aspektów dyrektywy jest wprowadzenie obowiązku klasyfikacji budynków ze względu na klasę charakterystyki energetycznej. Najprostsze porównanie, które pewnie już słyszeliście, to odnoszące się do sprzętów AGD i tego, ile energii zużywają. Do końca maja 2026 roku każde państwo będzie musiało stworzyć system, gdzie budynki przypisuje się do klas od A, co oznacza budynek bezemisyjny, do litery G, najgorszej klasy energetycznej. Posiadanie tego nowego wzoru charakterystyki energetycznej będzie konieczne przy sprzedaży budynku.
Następnie państwa, zaczynając od budynków użyteczności publicznej, a następnie budynków mieszkalnych i tutaj zaczynając od tych z najniższą klasą, będą musiały wdrożyć działania mające na celu zmniejszenie emisyjności budynków. Wszystko celem osiągnięcia bezemisyjności w budownictwie do 2050 roku. A co to w ogóle jest bezemisyjność w budownictwie? Budynek bezemisyjny to taki, który wymaga zerowej lub bardzo małej ilości energii, nie wytwarzający na miejscu dwutlenku węgla z paliw kopalnych. A co to oznacza budynek z niemal zerowym zużyciem energii? To też jest opisane stosownym przepisem. Chodzi o to, by niski poziom energii, której potrzebuje budynek, zapewniany był przede wszystkim przez odnawialne źródła energii. Państwa członkowskie nie będą mogły subsydiować samodzielnych kotłów na paliwa kopalne. Ja wiem oczywiście, jak spora część z Was reaguje słysząc tego typu definicje, ale to nie ja te definicje wymyślałem. Niezależnie od tego, co się myśli na temat tego typu definicji, myślę, że warto je znać, bo to jest prawo, w które będzie musiało się wpisać również to nasze polskie prawo. I tutaj warto zaznaczyć rzecz, która z jednej strony jest oczywista, ale warto o niej powiedzieć, trzeba o niej powiedzieć. Te przepisy są oczywiście częścią europejskiej polityki klimatycznej. Czasami próbuje się pudrować tę sprawę i mówić, że to jest z perspektywy gospodarczej są pisane te przepisy, to znaczy, że przecież wszyscy chcemy płacić mniej za ogrzewanie, no i jasne, że chcemy płacić mniej za ogrzewanie, to jest taki banał, że aż trudno się do niego odnieść, ale celem tych przepisów nie jest to, żebyśmy płacili mniej za ogrzewanie. To znaczy tym wskaźnikiem, tym KPI-em, tym, do czego mamy tutaj dążyć, są cele polityki klimatycznej. Klimat w tych przepisach jest wymieniany właściwie w co drugim zdaniu. To są przepisy klimatyczne, a nie takie, które patrzą na sprawę z punktu widzenia korzyści gospodarczych przede wszystkim. Jeżeli one się tam pojawiają, to jako raczej skutek albo... Cóż, no właśnie, na pewno nie są one priorytetem w tych przepisach. W ten sposób ujmę to eufemistycznie. Zresztą sami ocencie to, zachęcam jeszcze raz do tego, żeby się zajrzeli do tych przepisów. Wracając do przepisów, państwa przedstawiają plan, który ma przekształcić istniejące zasoby mieszkaniowe w bezemisyjne do 2050 roku. Ustalane są cele na rok 2030, 2040 itd. Taki plan jest przedstawiony Komisji Europejskiej, która dokonuje jego oceny. Na przykład tego, czy na realizację celów są przeznaczone dostateczne środki, jakie metody dochodzenia do kolejnych poziomów bezemisyjności czy lepszej efektywności energetycznej ustaliło państwo. I tutaj wracamy do charakteru prawa, jakim jest dyrektywa. Znamy cel, czyli zmniejszenie energii pierwotnej zużywanej przez ogół budynków mieszkalnych do 2030 roku o 16% w stosunku do 2020 roku i kolejny cel w 2035 roku, potem 2040 i tak dalej. Natomiast to, w jaki dokładnie sposób krajowe prawo zapewni możliwość osiągnięcia tych kroków, nie jest jeszcze jasne. Jasne jest za to, że od 2030 roku wszystkie nowe budynki, również te mieszkalne, będą musiały być bezemisyjnymi zgodnie z definicją, którą wcześniej przytoczyłem, oraz będą przynajmniej musiały być dostosowane do instalacji fotowoltaicznej. Nie wiemy, jakie dokładnie kroki podejmie polskie państwo, aby osiągnąć cele zawarte w dyrektywie budynkowej, ale możemy na podstawie dotychczasowych doświadczeń związanych również właśnie z polityką energetyczną czy polityką klimatyczną poczynić pewne założenia. To znaczy, wydaje się, że dwie rzeczy są pewne i wśród nich na pewno są dotacje. To znaczy, na pewno ta polityka będzie opierać się o sterowanie rynkiem za pomocą dotacji. Czeka nas wielka fala dotacji związanych z termomodernizacją oraz wymianą źródeł ogrzewania. To wiemy już z zapisów KPO, ale żeby wypełnić tak ambitne cele, tych dotacji będzie musiało być znacznie więcej. Zwróćcie uwagę, jak to wyglądało przy okazji paneli fotowoltaicznych. Gdyby ktoś tak na kilka lat przed tym wielkim boomem na panele fotowoltaiczne w Polsce powiedział Wam o tym, że właśnie za parę lat tak wiele ludzi będzie instalować je sobie na swoich dachach, no to wydaje mi się, że brzmiałoby to wtedy mało wiarygodnie. Kilka lat przed tym wielkim boomem, a teraz jest to dla nas coś normalnego, ponieważ w pewnym momencie wdrożono taki system sterowania rynkiem za pomocą zachęt, dotacji oraz stworzono taki system rozliczania energii elektrycznej, który sprawił, że
w praktyce, jak ktoś miał możliwość i trochę gotówki, to głupotą było w to nie wejść. Taki system istniał w pewnym momencie. Ten system, jak pewnie już wiecie, był nie do utrzymania na dłuższą metę, więc już jest po prostu zupełnie inny. Dzisiaj w fotowoltaikę wchodzi się już na zupełnie innych warunkach niż istniały w momencie, kiedy potrzebowaliśmy podreperować sobie troszeczkę statystyki związane z naszym miksem energetycznym. Czy ten system miał jakikolwiek sens z technicznego punktu widzenia i czy on był korzystny z punktu widzenia systemu energetycznego, to zupełnie inna historia, ale pozwolił spełnić jakieś cele zawieszone nad głową polskiego rządu. I prawdopodobnie dokładnie tak samo będzie to wyglądało w tej kwestii związanej z modernizacją czy termomodernizacją budynków. To znaczy należy spodziewać się daleko idącej ingerencji państwa, czy Unii Europejskiej, czy strumieni finansowe, które będą miały właśnie pobudzać ten rynek. Będzie stworzone takie środowisko, które będzie stymulowało wzrost właśnie w tym obszarze. Będzie po prostu coraz więcej dotacji. To jest konieczne, żeby osiągnąć tak daleko idące cele. Druga sprawa już jest znacznie mniej wesoła, bo to jest po prostu presja ekonomiczna. To znaczy prawo w Unii Europejskiej jest programowane w taki sposób, by działania, które nie wpisują się w politykę klimatyczną, były po prostu droższe. Tu nie chodzi o to, że ktoś was wywłaszczy, weźmie wam wasz dom i tak dalej, tylko w pewnym momencie działania, które nie idą z prądem polityki klimatycznej Unii Europejskiej będą po prostu znacznie droższe, przez to będą nieracjonalne, przez to ludzie będą podejmowali decyzje zgodne z tą polityką właśnie klimatyczną Unii Europejskiej. I tutaj warto przypomnieć o tym, że już w 2027 roku ten system handlu emisjami dwutlenkiem węgla, czyli ETS-2 wejdzie w życie również jeśli chodzi o transport i również jeśli chodzi o budownictwo. Więc będzie opłacało się przechodzić na mniej emisyjne źródła energii, będzie opłacało się zużywać tej energii jak najmniej, więc będzie opłacało się termomodernizować budynek i wymieniać źródła ciepła. Czyli będą stworzone takie warunki gospodarcze, w której z jednej strony za pomocą zachęt, a z drugiej strony za pomocą presji ekonomicznej, że po prostu będzie coraz drożej, jeśli nie podejmie się działań zgodnych z polityką klimatyczną, te dwa czynniki będą skłaniały ludzi do tego, żeby brać udział w tych proponowanych przez rząd czy przez Unię Europejską programach i termomodernizować budynki. A na dodatek równolegle działania na olbrzymią skalę będzie musiało podjąć państwo, by dostosować do tej dyrektywy również budynki, które są w zasobach państwa, czyli szkoły, czyli szpitale, wszystkie budynki użyteczności publicznej. One właściwie w tym prawie idą na pierwszy ogień. Jak podejść do tych przepisów? Jak je interpretować? Jak je oceniać? Zazwyczaj w tym programie staram się nie narzucać wam jakiejś jednej optyki, która jest słuszna, jak jednego sposobu myślenia na dane zagadnienie, ale w tym wypadku pozwólcie, że zaproponuję wam zupełnie alternatywny sposób myślenia o tych przepisach w stosunku do tego, co najczęściej istnieje w przestrzeni publicznej, bo szczególnie politycy starają się grać na waszych emocjach i cały czas sprawę opisuje się z punktu widzenia wielkich idei, tak? Albo polityki proklimatycznej, albo polityki sprzeciwu wobec polityki klimatycznej, że to wszystko jest oszustwo, chcą nas naciągać i tak dalej. I to jest wszystko zupełnie zrozumiałe. To jest zupełnie zrozumiałe, że to wzbudza emocje na poziomie takich wielkich idei, bo to jest sprawa związana, podstawą tej sprawy są tego typu kwestie właśnie ideowe, tylko że one mają później konkretne przełożenie na waszą konkretną życiową sytuację. I to jest spojrzenie, które jest znacznie bardziej praktyczne z punktu widzenia 99,9% ludzi, których będą dotyczyć te przepisy. To znaczy, ja rozumiem wielkie ideowe spory, ale zachęcam do tego, żeby przejrzeć te przepisy na własną rękę. Linki macie w opisie i wyciągnąć z tych przepisów to, co może być istotne dla waszej konkretnej sytuacji, bo szansa, że te przepisy dotkną was w sposób osobisty i konkretny są olbrzymie. Ja podam może kilka zupełnie różnych przykładów. Może nie powinienem bawić się w doradcę zawodowego, ale jeżeli ktoś ma fach w ręku i myśli o tym, w jaki sposób specjalizować, w czym wyspecjalizować się, w jakie usługi świadczyć na rynku, to usługi związane z termomodernizacją, wymianą źródeł ciepła, doradztwem w tym zakresie, czy wykonywaniem prac w tym zakresie, biorąc pod uwagę to, że ten rynek będzie zasypany dotacjami, przez to będzie stały dopływ pieniędzy i stały dopływ klientów, wydaje się, że już teraz warto budować pozycję na jakimś rynku lokalnym, jeśli ktoś ma takie plany w przyszłości, bo to wydaje się być po prostu rynek, gdzie ileż pracy będzie musiało być wdrożone, czy włożone w to, żeby te
dyrektywy były wdrożone w życie. To są tysiące osób w skali kraju znajdą zatrudnienie w związku właśnie z tym, by wypełnić tego typu cele polityki klimatycznej. W związku z tym ktoś na tym zarobi. To możecie być również wy. Jeżeli zaś macie na przykład budynek, który jest nieocieplony, w którym jest stary kocioł węglowy, który może być uznany za taki właśnie budynek klasy G, czyli najgorszy, jeśli chodzi o klasę energetyczną, to bierzcie pod uwagę to, że po pierwsze, taki budynek może być bardzo ciężko sprzedać i po drugie, że to właśnie dla takich budynków w pierwszej kolejności będą tworzone programy dotacji i to już prawdopodobnie w najbliższym czasie. Jeżeli nosicie się z zamiarem wybudowania domu, to bierzcie pod uwagę to, że już teraz mamy w prawie zaprogramowane dodatkowe koszty związane właśnie na przykład z handlem emisjami dwutlenku węgla i je też trzeba brać pod uwagę, jeśli chodzi o koszty ogrzewania i one są różne, biorąc pod uwagę różne koszty ogrzewania. Bierzcie pod uwagę to, że jeżeli nie zostanie wycofany w pełni, bo są kontrowersje z tym związane, ale ten zakaz ogrzewania paliwami kopalnymi w ogóle, to jednak trend jest jasny i warto to brać pod uwagę. I tego typu zagadnień związanych z tym, w jaki sposób to może mieć wpływ na moje własne życie, tego typu konkretnych przypadków w tej dyrektywie znajdziecie po prostu mnóstwo. Jeszcze raz, mieć opinię na temat polityki klimatycznej na poziomie idei, czy to jest słuszne, bo ratujemy planetę, albo niesłuszne i jesteśmy oszukiwani przez Unię Europejską, która chce nas ograbić, to jest proste. Mieć tego typu opinie to jest proste. Natomiast odnaleźć się w tych meandrach tej niezwykle szybko płynącej rzeki przepisów, która jest związana z polityką klimatyczną, odnaleźć się tak, by nie utonąć, a być może nawet skorzystać na tym, by znaleźć taką drogę, która sprawi, że będziemy płynąć szybciej w naszym życiu, naszej podróży przez życie, ależ to poetycko zabrzmiało, prawda? To już jest znacznie trudniejsze. A niezależnie od tego, co myślimy, jakie mamy ideowe spojrzenie na Unię Europejską czy na politykę klimatyczną, ta rzeka będzie płynąć, te przepisy są już zaprogramowane i wiemy, w którym kierunku będzie ta polityka podążać. Miejmy zdanie na temat polityki klimatycznej. Jasne, czemu nie? Tylko niech to zdanie będzie wtórne wobec znajomości praktycznych realiów tego, co czeka nas za kilka czy kilkanaście lat, bo w ten sposób łatwiej będzie nam życiowo czy na poziomie państwa wygrać, osiągnąć lepsze rezultaty. Im lepsza będzie nasza znajomość tychże właśnie realiów. Na przykład moja ocena polityki klimatycznej, czy tych przepisów związanych z polityką klimatyczną, jeśli chodzi o budownictwo, po zapoznaniu się z tą dyrektywą jest taka, że określenie celów na poziomie bezemisyjności budownictwa całego od 2050 roku i nowego budownictwa od 2030 roku, tego typu cele brzmią dla mnie bardziej jak jakiś dogmat religijny, a nie cel gospodarczy. Nie sądzę, że to powinien być ten cel, wokół którego cała polityka powinna się kręcić, że to powinien być klucz do całego tematu. Właśnie bezemisyjność od jakiejś daty. To pokazuje, że właśnie w momencie przynajmniej pisania tych przepisów polityka gospodarcza miała być dostosowana do polityki klimatycznej, ale Teraz ten balans troszeczkę zaczyna się zmieniać. To znaczy, zaczynamy na politykę klimatyczną patrzeć przez pryzmat polityki gospodarczej, a nie na odwrót. Więc spodziewałbym się tego, że im bardziej będziemy bliżej realizacji tych celów, to albo definicje będą się zmieniać, albo same cele będą rewidowane. Widzimy to również przy okazji polityki handlowej Unii Europejskiej, że polityka gospodarcza, polityka związana z produkcją, polityka związana właśnie z przyszłością gospodarczą Unii Europejskiej zaczyna odgrywać ważniejszą powoli rolę niż polityka klimatyczna sama w sobie. Polityka klimatyczna staje się elementem polityki gospodarczej, a nie na odwrót. Dla mnie to jest oczywiście bardzo dobra zmiana. Cła na chińskie samochody elektryczne w Unii Europejskiej wdrożone, ale materiał o tym, jak konkretnie to wygląda, za jakiś czas. Poczekajmy na retorsję Chińczyków, bo przecież na pewno nie będą siedzieć z założonymi rękoma. Serdecznie dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem.